Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie znajdziecie najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Oceniając film, wspierasz rozwój kanału. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо, пожалей их матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду. Ну я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Czeczenia. Autonomiczna Republika Federacji Rosyjskiej o powierzchni około 17 000 km² i niezwykle bolesnej historii. Stosunki na linii Moskwa-Grozny od wielu lat naznaczone były wzajemną wrogością, zrodzoną z chęci zdominowania krnąbrnego narodu czeczeńskich górali przez Imperium Rosyjskie. Nie inaczej było w XX wieku, gdy władzę przejęli komuniści. To właśnie w okresie stalinowskim na Kaukazie przeprowadzono przymusową ateizację i czystki etniczne, zakończone likwidacją Czeczeńsko-Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Jej reaktywacja nastąpiła dopiero w czasie politycznej odwilży, wprowadzonej przez Nikitę Chruszczowa, choć Czeczenów i tak cały czas traktowano jako tzw. element niepewny, objęty szeregiem ograniczeń, jak zakaz osiedlania się na terenach górskich, czy brak możliwości ubiegania się o zwrot majątku zagrabionego podczas deportacji. Początek lat 90. upłynął w Związku Radzieckim pod znakiem jego pogarszającej się kondycji i nasilającej się proniepodległościowej postawy sowieckich republik. Ogólne zamieszanie dopełnił przeprowadzony w połowie 91 roku pucz twardogłowych komunistów, który zamiast wzmocnić ich polityczną pozycję, jedynie przyspieszył rozpad Czerwonego Kolosa. Wydarzenie to miało niemałe znaczenie dla Czeczenii, w której za sprawą wewnętrznego przewrotu komunistów od władzy odsunął Dżochar Dudajew, generał-major radzieckiego lotnictwa, a przy tym pierwszy Czeczen, który w sowieckiej hierarchii doszedł do tak wysokiego stopnia wojskowego. Człowiek o takim statusie i doświadczeniu był wśród swojej społeczności postrzegany jako bohater, czego wyrazem było ponad 90% poparcie w przeprowadzonych pod koniec 91 roku wyborach prezydenckich. Какой государственный порядок подходит чеченцам? Парламентская или президентская система? Прежде всего демократия. При отсутствии демократии никакая власть чеченцев не продержится. Вот там, где есть основа демократии, а потом уже закон действует, а не сперва закон, а потом приобщать его к демократии. Вот для чеченцев это приемлемо. Pierwszym dekretem wydanym po objęciu urzędu przez Dudajewa była deklaracja niepodległości Czeczenii. Separatystyczne zapędy i oskarżanie Rosji o prowadzenie polityki kolonialnej spotkały się ze zdecydowaną odpowiedzią Moskwy. Uznano, że wybory prezydenckie przeprowadzono nielegalnie. W efekcie umacniający swoją polityczną pozycję Borys Jelcyn podpisał dekret wprowadzający stan wyjątkowy na terenie Czeczenii, wliczając w to rozkaz aresztowania Dudajewa. Ten ostatni nie zamierzał odpuścić i gdy w listopadzie 91 roku na lotnisku w pobliżu Groznego wylądował samolot z oddziałami specjalnymi rosyjskiego MSW, ich powitaniem zajęli się żołnierze czeczeńskiego prezydenta, zmuszając nieprzyjaciela do odwrotu. Moskwa otrzymała cios, który dla Dudajewa oznaczał kolejny wzrost społecznego poparcia. Napięta sytuacja była dla rosyjskich władz nie lada wyzwaniem. Konflikt z uzbrojonymi separatystami był ostatnim, czego Jelcyn i spółka potrzebowali w dobie ostatnich podrygów Związku Radzieckiego i związanej z tym gry politycznej. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że Dudajew nie spoczął na laurach i szukając sposobu na umocnienie pozycji, pracował nad konceptem utworzenia Związku Sił Zbrojnych Zakaukazia. Co więcej, szansę pozyskania silnego sprzymierzeńca upatrywał w Stanach Zjednoczonych, które bez sukcesu próbował przekonać jednym ze swoich najsilniejszych argumentów – dobrymi jakościowo zasobami ropy naftowej. To właśnie czarne złoto było jednym z powodów, dla którego Rosja tak niechętnie zapatrywała się na niepodległość Czeczenii. Nie chodziło jedynie o zasoby na terenie Republiki, ale i o rurociąg biegnący przez jej terytorium, łączący państwo z Zagłębiem Kaspijskim. Już sama wizja utraty tak ważnej infrastruktury przesyłowej była dla Kremla wystarczającym argumentem do podjęcia działań zbrojnych.
Pogłębienie kryzysu gospodarczego nie leżało w politycznym interesie Borysa Jelcyna, dla którego opanowanie zbuntowanej republiki było dobrą okazją do umocnienia prezydentury. В этом году ожидаем стабилизацию экономики, финансов. И, конечно, все это общими нашими усилиями. Próba odłączenia się od Federacji Rosyjskiej oznaczała dla Czeczenii nie tylko widmo interwencji zbrojnej, ale i realne problemy natury ekonomicznej, które na skutek sankcji wprowadzonych przez Kreml doprowadziły do dalszej destabilizacji już i tak wymęczonej gospodarki. Wzrost bezrobocia i przestępczości skutkował coraz odważniejszymi działaniami opozycji, wspieranej zbrojnie i finansowo przez Moskwę. W odpowiedzi Dudajew rozwiązał parlament i wraz z początkiem 1994 roku przekształcił kraj w Czeczeńską Republikę Iczkerii. Wojna domowa pomiędzy Dudajewem a władzami tymczasowej Rady Republiki dawała Rosji idealny argument do przeprowadzenia operacji mającej na celu ustabilizowanie sytuacji w regionie lub, mówiąc wprost, mającej na celu oczyszczenie niesfornej republiki z rządów Dudajewa i jego proniepodległościowych zwolenników. I tak 9 grudnia 1994 roku Borys Jelcyn wydał dekret o rozbiciu zbrojnych formacji w Czeczenii. Formalności stało się zadość, a rosyjska interwencja na Kaukazie była już tylko kwestią czasu. Rosyjski plan miał być prosty. Uderzenie z 3 kierunków, rozbicie zbuntowanych oddziałów, zajęcie stolicy, a następnie opanowanie pozostałych regionów i zabezpieczenie republiki siłami MSW. Wszystko w ciągu kilku tygodni. Mówiło się nawet, że żołnierze wrócą do domu na Sylwestra. Realizację tego celu miały zapewnić zgromadzone na granicy Czeczenii wojska w sile ponad 23 000 rosyjskich żołnierzy, mających do swojej dyspozycji blisko 80 czołgów, 3 razy więcej samolotów, 200 wozów bojowych oraz prawie tyle samodział i moździerzy. Ale pycha przed upadkiem kroczy. Dumnie brzmiąca operacja, mająca na celu według oficjalnej wersji przywrócenie porządku konstytucyjnego oraz zapobieżenie nielegalnym działaniom separatystycznym na terenie Czeczenii, rozpoczęła się 11 grudnia 1994 roku. Ale jej przebiegowi od samego początku bliżej było do błądzenia we mgle niż do skoordynowanej akcji. Wielu żołnierzy nie wiedziało nawet, w jakim dokładnie celu wysłano ich na Kaukaz. Вначале все-таки не было такого ощущения, что нам придется противостоять силой, огнем, убивать друг друга. Думалось, что все-таки сам факт, что войска пошли в эту республику, сам факт, значит, вот этой силы, что это идет же армия, вот, это не просто там какие-то. Вот, я считал, что все-таки вот эти бандитские формирования, они или уйдут в горы, или где-то спрячутся, или каким-то образом там, спрячут оружие и будут ждать лучших времен. Вот. Я не думал, что будет противодействие. Rosyjskie wojska, choć siłowo przeważały nad ludźmi Dudajewa, nie były gotowe do tego konfliktu, zarówno pod względem wyszkolenia, wyposażenia i dopasowania strategii do przeciwnika. Zła komunikacja oraz braki w sprzęcie, mapach, żywności, ciepłych ubraniach i paliwie, bez którego młodzi i niedoświadczeni żołnierze zmuszeni byli spać w nieogrzanych pojazdach, wpływały negatywnie na morale, które po rosyjskiej stronie było niskie już od samego początku. Wprost przeciwnie do nastroju panującego wśród czeczeńskich bojowników, którzy poza dobrą znajomością terenu i niezwykle wysokim zaangażowaniem we walkę odznaczali się doświadczeniem bojowym, które zdobyli za poprzednich wojen. Skuteczną obronę umożliwił im sprzęt, który lata wcześniej zostawiła im Rosja. Udział w walkach brali również najemnicy z sąsiednich państw oraz wielu cywilów, którzy dostęp do broni zyskali na mocy dekretu Dudajewa.
Porównywanie Rosji do Czeczenii było jak zestawianie ilości z jakością. W pierwszej fazie konfliktu to ta druga okazała się kluczowa. Być może piętrzące się problemy ze sprzętem w rosyjskiej armii byłyby o wiele mniejsze, gdyby dotyczyły bezpośrednio tych, którzy sprzęt ten wraz z tysiącami niedoświadczonych żołnierzy wysłali do Czeczenii. Мы просили 2 танка вчера, всего 2 танка, чтобы нахуй мы... И сегодня бы мы не отправляли 23 гроба нахуй. Их было бы, бля, в половину меньше, блядь. 2 танка просили. С 10 утра до 6 вечера я просил 2 танка. Вот нам сказал, блядь, товарищ Тихомиров, нахуй. Он пидорас, вот. Блядь. Вот. Пусть он знает, блядь, нахуй. Пусть они снимают, они так крутые, блядь. И если, блядь, дай бог, чтобы эта пленка как-нибудь вышла, блядь, на центральное телевидение, блядь. Пусть, нахуй, все знают, блядь, что нам 2 танка пожалели вчера, блядь. Из-за этого мы, нахуй, 23 уже трупа имеем. 30 мы еще не нашли, блядь. 30 наших ребят, блядь, нахуй. А мы все офицеры, блядь. Сегодня мы отправили, блядь, парня одного, у которого 2 грудных ребенка, 2 близнеца, блядь. Пиздец, они сироты, нахуй. И этот Тихомиров, блядь, ни Петров, ни Иванов, ни Ельцин, ни хуй знает кто, блядь, они хуй позаботятся о них, блядь. Дорогие соотечественники, часы отсчитывают последние минуты 1994 года. В эти мгновения мы вспоминаем прожитое, и радости, и печали, и обретения, и потери, которые связаны с ними. Эту новогоднюю ночь большинство россиян проведут в семейном кругу, с друзьями и близкими. Такова древняя российская tradícja. Pomimo braku odpowiedniego przygotowania, szturm na Grozny rozpoczął się 31 grudnia 1994 roku. Mówi się, że decyzja w tej sprawie miała związek z przypadającymi na 1 stycznia urodzinami ministra obrony generała Pawła Graczowa. Raport ze zdobycia miasta byłby niewątpliwie idealnym prezentem dla ministra, który w całej swojej szczodrości obiecał ponoć złotą gwiazdę bohatera Rosji dla żołnierza, który jako pierwszy przekroczy próg Pałacu Prezydenckiego. Efektem noworocznego szturmu był pogrom, który nieduże grupy Czeczenów uzbrojonych w automaty, karabiny snajperskie i granatniki przeciwpancerne zgotowały przeciwnikowi. Plan obrony miasta, opracowany przez Asłana Maschadowa, jednego z ludzi Dudajewa, górował nad chaotycznymi działaniami rosyjskich dowódców. Przy takiej różnicy w przygotowaniu żołnierzy wysłano na pewną śmierć, którą według Graczowa ponosili z przyjemnością. Эти 18-летние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Я не хочу сказать, что я вот такой уж единственный патриот России, но вы видели сегодня в окопах, там все патриоты. 18-летние, 19-летние, 50-летние. И погибают все от рядового до генерала. Но никто не уходит с позиции. Końcówka roku 1994 w Moskwie miała zupełnie inny przebieg niż końcówka roku w Groznym. Ulice rosyjskiej stolicy wypełniała noworoczna, imprezowa atmosfera. Ulice stolicy Czeczenii, co najwyżej sterty trupów. Nie zapowiadało się na szybki powrót do domu. Plan rosyjskiego blitzkriegu został brutalnie zweryfikowany. Zdobycie miasta wciąż odsuwało się w czasie. Broniąc się na dobrze im znanym terenie, bojownicy do perfekcji opanowali sztukę uderzenia z zaskoczenia, co w przypadku niezabezpieczonych piechotą kolumn czołgów i pojazdów opancerzonych sprawdzało się niezwykle efektywnie. Co więcej, wykorzystując nieprzygotowanie przeciwnika, ludzie Dudajewa zakłócali komunikację radiową pomiędzy rosyjskimi oddziałami, doprowadzając niekiedy wroga do ostrzeliwania własnych pozycji. Это свои! Это камин! Камин! Ну, блин! А ну, мальчики, скушайте пирожочки. Напиши tam мелом, хватит, превратите ему. Pierwsza wojna czeczeńska była konfliktem niezwykle brutalnym. W imię politycznych interesów po obu stronach ginęli ludzie, których życie było dla kremlowskich decydentów warte mniej niż baryłka ropy, za którą przelewano krew.
Symbolem konsekwencji nieprzemyślanego szturmu na stolicę był los 131. Majkopskiej Brygady Zmechanizowanej, dowodzonej przez pułkownika Iwana Sawina. Jej zadaniem było zajęcie dworca kolejowego, położonego w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. W około 20-minutowym odstępie do Groznego wjechali żołnierze 1. i 2. Zmechanizowanego Batalionu Brygady, wspierani przez czołgi. Pierwszy batalion dotarł do celu bez żadnego oporu. Żołnierze nie zdawali sobie sprawy z tego, że bojownicy ukryli się w pobliskich budynkach. Ale zanim separatyści zgotowali Rosjanom piekło na ziemi, pomiędzy Sawinem i czeczeńskim dowódcą wywiązała się rozmowa. Według jednej z popularnych wersji mężczyźni znali się ze wspólnej służby dla radzieckiej armii. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо, пожалей их матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Dla ukrywających się w budynku dworca Sawina i jego ludzi perspektywa najbliższych godzin malowała się mało optymistycznie, zwłaszcza, że nie mieli co liczyć na wsparcie ze strony 2. batalionu, który czeczeńscy bojownicy rozbili, zanim w ogóle dotarł do dworca. Chwilą na złapanie oddechu pomiędzy kolejnymi seriami z karabinów było 15 minut przed i 15 minut po Nowym Roku, na czas których obie strony wstrzymały ogień. Poza tą przerwą dworzec atakowany był niemal ze wszystkich stron, w tym z położonego naprzeciw 5-kondygnacyjnego budynku, nazwanego przez Rosjan domem Pawłowa. Było to nawiązanie do kamienicy w Wołgogradzie, w której podczas bitwy stalingradzkiej sierżant Jakow Pawłow i pozostali żołnierze bronili się przed niemieckimi oddziałami. W Groznym to Czeczeni bronili się przed Rosjanami i to oni mieli swój dom Pawłowa. Тебе нужно продержаться хотя бы еще минут 30, прием. Давайте быстрее. Мы тебя вытащим, в любом случае вытащим, прием. Надо мне, чтобы здесь взять и вывести раненых, раненых. Я понял, я все понял, прием. Ну давайте быстрее, быстрее нужно помочь. Подходит уже подмога, десантники и мотострелковая рота. Как меня понял, прием. 11-й, блядь. Ну вы думаете, мы все нахуй погибнем. Это не просто так пиздешь, нахуй. Надо конкретная и быстрая помощь, нахуй. Я не могу бросить раненых, нахуй. Техника уже почти вся сожжена, блядь. Думайте, как вывозить и как нас выручать, прием. Pomimo krytycznej sytuacji, Sawin odrzucił złożoną przez Czeczenów propozycję poddania się. Zamiast tego podjął decyzję o ewakuacji na piechotę. Rozbitemu oddziałowi udało się dotrzeć do 3 wozów opancerzonych, ale tylko jeden opuścił miasto. 2 pozostałe pojazdy, w tym ten, na pokładzie którego znajdował się pułkownik Sawin, zostały doszczętnie zniszczone. W ciągu kilkudziesięciogodzinnych walk na terenie stolicy, wliczając w to bitwę na dworcu, Majkopska Brygada straciła ponad 800 żołnierzy, 20 czołgów i 100 transporterów. Z pewnością nie taki miał być urodzinowy prezent generała Graczowa, zwłaszcza, że była to jedynie część wszystkich strat poniesionych w ramach noworocznego szturmu. А что от этих солдат? У меня снайпер, у которого 5,5 зрения. И глухой, блядь. Мина 3 метра рвется, он не слышит. Его снайпером в штатную должность записали. 3 дня назад подразделение скомплектовали, сюда отправили. С кем воевать? Как в бой в городе, не знают. Walki w Groznym i na jego przedmieściach trwały do marca 1995 roku, choć po wyciągnięciu wniosków i zmodyfikowaniu strategii rosyjskie wojska zajęły Pałac Prezydencki już 19 stycznia. Zdobycie stolicy nie oznaczało końca wojny, która po tym wydarzeniu przeniosła się na mniejsze miejscowości. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem stopniowo rosnącej przewagi Rosjan, którzy wysyłali na Kaukaz coraz więcej sprzętu i żołnierzy. Ilość zaczynała dominować nad jakością, choć każda walka nadal okupiona była sporymi stratami.
W drodze po zwycięstwo Rosja stosowała taktykę spalonej ziemi. Przykładem są wydarzenia, do których na początku kwietnia 1995 roku doszło we wsi Samaszki. Miejscowość została zrównana z ziemią po tym, gdy jej mieszkańcy nie spełnili rozkazu dotyczącego wydania czeczeńskich bojowników i składowanej broni. Sęk w tym, że nie mogli tego zrobić, ponieważ nie gromadzili żadnej broni, a separatyści już dawno opuścili osadę. Nie przekonało to rosyjskiego dowództwa. W wyniku ostrzału artyleryjskiego, nalotu bombowego i opanowania wsi przez żołnierzy śmierć poniosło około 250 cywilów. Egzekucje, wrzucanie granatów do piwnic, palenie domów i tortury. Wszystko w ramach przywrócenia porządku konstytucyjnego. Wydarzenia w Samaszkach były pokazem bezwzględności, która miała zastraszyć pozostałych buntowników. Z każdym kolejnym dniem pętla na czeczeńskiej szyi zaciskała się coraz mocniej. Rosnąca przewaga przeciwnika i towarzysząca jej brutalność, z jaką zdobywał kolejne miejscowości, sprawiły, że ludzie Dudajewa postanowili przenieść wojnę na terytorium Rosji. Убивать, кого вы допустили? 14 czerwca 1995 roku oddział czeczeńskich separatystów zajął szpital w Budionowsku. Akcją przeprowadzoną na terenie sąsiadującego z Czeczenią kraju Stawropolskiego dowodził Szamil Basajew, który w walce o swoje nie wahał się stosować rozwiązań siłowych. Już w roku 1991 w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wyjątkowego w Czeczenii porwał rosyjski samolot pasażerski, zmuszając jego załogę do lądowania w Ankarze. Pierwotnym celem zamachowców była najprawdopodobniej Moskwa, do której zamierzali odlecieć z mineralnych wód. Plany zepsuli rosyjscy milicjanci, którzy nie otrzymawszy odpowiednio wysokiej łapówki, skierowali konwój ciężarówek do położonego nieopodal Budionowska, nieświadomi, że zamiast rzekomych trumien ze zwłokami rosyjskich żołnierzy w środku znajdowali się uzbrojeni po zęby bojownicy. Po przybyciu do miasta i po wymianie ognia z oddziałami lokalnej milicji, napastnicy zabarykadowali się w lokalnym szpitalu, biorąc za zakładników ponad 1500 osób, wliczając w to personel, pacjentów oraz pechowców złapanych po drodze. Żądania były oczywiste: zawieszenie broni, wycofanie wojsk z Czeczenii i uznanie jej niepodległości. Basajew nakazał również wpuszczenie dziennikarzy do szpitala, a gdy jego polecenie nie zostało spełnione, przeprowadził egzekucję na kilku wybranych cywilach. Jego gniew podczas wydarzeń w Budionowsku spotęgowany był przez fakt, że zaledwie miesiąc wcześniej 11 członków jego najbliższej rodziny poniosło śmierć w wyniku rosyjskiego nalotu. Pierwszą próbę odbicia szpitala Rosjanie podjęli 16 czerwca, drugą próbę, już z udziałem oddziału antyterrorystycznego Alfa, dzień później. W ich wyniku życie straciło, w zależności od źródeł, od 100 do ponad 150 zakładników. Na liście ofiar znaleźli się m.in. ci, których ludzie Basajewa wystawiali w oknach jako żywe tarcze, jak i ci, którzy śmierć ponieśli na skutek użycia miotaczy ognia przez służby federalne. Szacuje się, że samych rannych było około 500. Я жалею о жертвах, которые там случилось, и вообще, что так у нас получилось. Мы не воевали никогда, не собираемся воевать против безоружных людей. Мы 16 российских журналистов, 8 депутатов, а также около 150 добровольцев вместе с группой Шамиля Басаева сейчас выезжаем в Чечню. За нами в больнице остаются около 1400 założników. Negocjacje podjęte po przeprowadzonych próbach odbicia szpitala zaowocowały uwolnieniem części zakładników. W zamian za zwolnienie pozostałych władze zgodziły się, aby bojownicy opuścili miasto. Pod szpital podstawiono autobusy, którymi zamachowcy powrócili do swojego kraju. Do granicy towarzyszyli im zakładnicy zabrani jako żywe tarcze. Niektórzy z nich, w tym deputowani Dumy Państwowej czy przedstawiciele lokalnych władz, wsiedli do autobusów na własne życzenie. Честно говорю, руки чесались. Поехать туда, там, поруководить, опять бы я знаю, что были бы нападки, опять Грачев приехал убивать, там, бомбить и так далее. Президент не дал мне такого права поехать поруководить. Но опять же, можно было сделать там более грамотно, с наименьшими потерями и, главное, результативно. Как вы смотрите на будущее с Чечней и Россией дальше, если можно? Оптимистически. W
Wydarzenia w Budionowsku odniosły efekt i nie jest tu nawet mowa o wynikłym z tego tymczasowym zawieszeniu broni, które na skutek wciąż powtarzających się obustronnych ataków szybko straciło na ważności. Chodziło przede wszystkim o fakt, że skutecznie przeprowadzone zajęcie szpitala zachwiało rosyjską propagandą sukcesu, którą Kreml karmił swoich obywateli. Jeden udany zamach terrorystyczny rodził wizję kolejnych, pojawił się strach, a wraz z nim protesty i nawoływanie do zakończenia wojny. Zresztą pierwsze demonstracje przeprowadzono już na samym początku konfliktu. Zorganizował je Komitet Matek Żołnierzy Rosji, organizacja, która od czasu wojny w Afganistanie działa na rzecz praw człowieka, a zwłaszcza na rzecz praw żołnierzy poddawanych tzw. fali i przymusowemu poborowi. W przypadku wojny w Czeczenii członkowie komitetu, z których większość stanowiły matki wojskowych, na własną rękę udali się na Kaukaz, gdzie narażeni na ostrzał domagali się zakończenia konfliktu i zwolnienia ich synów z niewoli. Kobiety widoczne na nagraniu to w głównej mierze matki żołnierzy ze wspomnianej wcześniej Majkopskiej brygady, rozbitej w walce o dworzec kolejowy. Występując przed kamerą, nie wiedziały jeszcze, że ich dzieci do domu już nie wrócą. Mój syn Мухаев Андрей Александрович, 131-я Майкопская бригада. В плен попал 1 января у железнодорожного вокзала города Грозного. Больше не знаю ничего. Где-то в плену. Сведения были, что видели, но пока ничего не известно. Сама я здесь 13 января. Хожу, брожу по Чечне, ищу. Буду искать, пока не найду. Сын мой Владимир пропал на железнодорожном вокзале 31 декабря на 1 брали железнодорожный вокзал. По последним данным, что видели в Наурском батальоне пленного, среди пленных. Буду искать до тех пор, пока не найду. Мой сын Альберт из 131-й Майкопской бригады. Зашел он 1-го. И как очевидцы, ребята говорили, их БМПшку подбили выше чуть-чуть нефтянки. И он 1-го попал в плен. 28 мая видели его, как они разгружали ящики в районе Сержиевской турбазы. Пока я его не найду, как Бог даст, живым-живым, не живым хоть тело, я с Чечни не уеду, так как он один-единственный у меня. И мне пока я не получу от него либо его живым, либо то, что осталось под него, жизни нет и не будет. Obawy społeczeństwa przed kolejnymi zamachami okazały się słuszne. Wraz z początkiem nowego, 96 roku, Rosja musiała mierzyć się z kolejnym zamachem, przeprowadzonym tym razem przez Saumana Radujewa na dagestańskie miasto Kizlar. Do tego separatyści odbijali kolejne miejscowości, w tym Grozny, i choć wycofali się z niego po kilku dniach, sam fakt utraty stolicy był dla Moskwy kolejnym argumentem do zastanowienia się nad sensem kontynuowania wojny. Najwięcej do myślenia miał Borys Jelcyn. Przebieg konfliktu nie przysporzył mu poparcia, którego niewątpliwie potrzebował w przeprowadzonych w 1996 roku wyborach prezydenckich. Czasu do nich było wówczas niewiele, ale opuszczenie Czeczenii mogło mieć miejsce tylko na dogodnych dla Rosji warunkach. Sęk w tym, że na drodze stał Dudajew, który nie godził się na pokój w zamian za oddanie rządów w ręce wyznaczonej prorosyjskiej marionetki. Prezydent Czeczenii był więc problemem, który Moskwa rozwiązała w nocy z 21 na 22 kwietnia przy pomocy nalotu rakietowego. Śmierć Dudajewa otworzyła okno z widokiem na nowe porozumienie, które Aswan Maschadow i generał Aleksander Lebiedź zawarli 31 sierpnia 1996 roku. Trudno było jednak mówić o przyjacielskich stosunkach, czego symbolem był przebieg wcześniejszych czerwcowych rozmów pomiędzy Jelcynem a następcą Dudajewa Zelimkhanem Jandarbievem. Садитесь. Я с таким тоном не сяду. Садитесь. Нормальный тон. Okazując swoją wyższość, rosyjski prezydent nie zamierzał siadać naprzeciwko swojego rozmówcy, co wyraźnie zirytowało tego drugiego. Finalnie obaj przywódcy spojrzeli sobie w oczy, choć było jasne, że nie wszyscy przystępowali do dyskusji, jak równy z równym. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать.
и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя zła, jak była, jest i остается. Zgodnie z postanowieniami rozejmu Rosjanie wycofali swoje wojska z Czeczenii, choć sam problem jej niepodległości nie został w pełni rozwiązany, a jedynie zamrożony na kolejne 5 lat. Tak kończył się formalnie jeden z najkrwawszych konfliktów od czasu II wojny światowej, choć trudno wskazać jego zwycięzcę. Co prawda Czeczenia uwolniła się, a przynajmniej częściowo, spod moskiewskiego bata, ale chwili tej nie doczekały dziesiątki tysięcy cywilów, którzy własnym życiem przypłacili imperialistyczne zapędy politycznych decydentów. Szacunki stanowią nawet o 100 tysiącach ofiar śmiertelnych. Do tego należy dodać co najmniej 400 tysięcy osób, które na skutek bombardowań i ciągłej wymiany ognia zmuszone były opuścić swoje domy, zamienione w sterty gruzu. Zniszczeniu uległy również szpitale, zakłady pracy i wiele innych obiektów wchodzących w skład państwowej infrastruktury, bez których trudno było o sprawny powrót do normalności i które trudno było odbudować, bez rąk i nóg. Moskwa pod tym względem wyglądała o wiele lepiej, jej zabudowania były całe. Jeszcze, ale to właściwie tyle, jeśli chodzi o pozytywy. Dokładna liczba poległych żołnierzy nie jest znana. Obie strony manipulowały tymi danymi, choć szacuje się, że końca wojny nie doczekało od 5 do 15 tysięcy rosyjskich wojskowych, a kolejne 20 tysięcy odniosło rany. Straty wśród czeczeńskich bojowników były mniejsze, choć nawet jeśli o połowę, to nadal mowa jest o niezwykle krwawym bilansie. А те, которые здесь остались, вот тут очень много погибло. Потом уже приходили, тут бабулька убита лежала. Короче говоря, кто здесь оставался, это старые люди. Все они погибли. Последний у меня, например, штрих был, когда я увидела женщину, зашла к себе в подъезд. Это уже было, я вам скажу, 20-го я пришла, уже российские войска зашли у нас сюда. И представляете, я захожу, она лежит с простреленным глазом. И вдруг она поднимается. Из-под нее вылазит женщина, соседка. Она, оказывается, пряталась под ней. Вы представляете, она неделю пряталась под этой мертвой женщиной. Там вот такая вся опухшая, вся в крови. И вот, вы знаете, у меня вот этот был стресс, я как закричала, что там все подсбежали солдаты, они внизу стояли. По-моему, подумали, что я сумасшедшая. Это был стресс страшный. А после этого, вот вы не поверите, вы знаете, по-моему, я поехала, все. Я на трупы стала смотреть, вы знаете, запросто. Вот здесь закопали, мы вот недавно их выкапывали, запросто, вы знаете, вот уже разложились все трупы, они воняют, но вы знаете, уже вот такое ощущение, что, да я вам не могу объяснить. Вот ну как кошку увидишь какую-то дохлую. По-моему, я говорю, поехали, это запросто, я считаю, это уже поехали. Когда человек равнодушно смотрит на трупы, это уже поехали. Nie ma wątpliwości, że w wojnie czeczeńskiej to Rosja była agresorem, który zostawił za sobą ruiny i tysiące martwych ciał, choć trzeba powiedzieć jasno, że wielu wysokich rangą wojskowych, jak chociażby wspomniany wcześniej generał Aleksandr Lebiedź, sprzeciwiało się temu konfliktowi. Ówczesny wiceminister obrony Boris Gromow otwarcie nazywał wojnę w Czeczenii powtórką z Afganistanu, krytykując tym samym Borysa Jelcyna za powielanie błędów jego poprzedników. Generał Edward Worobjow, pierwszy zastępca dowódcy rosyjskich sił lądowych, zrezygnował ze stanowiska, odmawiając wykonania rozkazów Graczowa. Wysłanie wojska przeciwko rodakom uważał za zbrodnię, podobnie jak generał Lew Rochlin, który odmówił przyjęcia tytułu bohatera Federacji Rosyjskiej, przyznanego mu za zdobycie Groznego. Ale Lebiedź, Gromow, Worobjow i Rochlin to tylko niektórzy z wysokich rangą wojskowych, którzy nie chcieli rozlewu krwi. Buntowników nie brakowało również, a może i przede wszystkim, wśród oficerów i szeregowych, którzy za nieposłuszeństwo odpowiedzieli przed sądami wojskowymi. Dla wielu z nich, okaleczonych i zapomnianych przez Matkę Rosję, wojna o przetrwanie trwała już do końca życia. Oczywiście sporo kontrowersji budzi również sposób, w jaki walkę o niepodległość toczyli separatyści Dudajewa. Zamach przeprowadzony w Budionowsku pokazał, że gdy rozmowy zawodzą, siłę przebicia zyskują akty terroru, które na przestrzeni kolejnych lat stały się niechlubną wizytówką czeczeńskich bojowników. W późniejszych latach z ich rąk zginęło wiele niczemu niewinnych osób. Считаете, как бы нужно было проводить эту кампанию? Ну, самым было бы верным вообще ее не проводить. Это вне всякого сомнения. Вообще? Да. Не существовало никакой разведки. Мы не знали истинного положения. То есть армия была не способна выполнять какие-либо задачи. Операция не готовилась. Все шло спонтанно. Давай выведем на границу Чечни, авось испугаются. W
Wśród niewielkiej grupy państw apelujących wprost o poszanowanie czeczeńskiej niepodległości znalazła się Polska. Z prośbą o potępienie konfliktu Lech Wałęsa zwrócił się m.in. do laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Głos sprzeciwu wyraził również Bart Leszek Czajkowski, który w swojej piosence zatytułowanej Czeczenia w brutalnie szczery sposób opisał panujące wówczas realia, choć analizując dzisiejszą światową sytuację polityczną, można dojść do wniosku, że musi minąć jeszcze wiele czasu, zanim ludzkość wyleczy się z chorych, imperialistycznych zapędów. Potrafimy zaszplotać, kiedy bity jest pies przez brudnego, wściekłego sąsiada. Ale żadnych prawdziwych nie wytoczy nam łez, obcych ludzi nieludzka zagłada. Ulicami Groznego jadą czołgi, a my wciąż wierzymy w imperium agonie. Lecz na wschodzie niedługie o wolności są sny i okrutny wolności jest koniec. Potępić i poprzeć to powstanie ten bunt, myślą ci od trosk dyplomaci. Zginie naród, nie szkodzi pokój z Rosją to grunt, dla pokoju się wszystko płaci. Na ulicach Groznego Kain ostro ma broń, aby losuj zrozumiał i czeka. Czy dopiero, gdy lufy pysk się otrząskroń, pogwałcone są prawa człowieka. Czemu Bóg nas Czeczenią też udaje, że śpi, choć oznacza chwilowy go lament. Może kiedyś w niebie zakołacze do drzwi, wojsko wróckie mundury odziane. Będą białe anioły, czarną pławi się krwią, ale łatwo niewinnych zabijać. I zawołać na trwogę już nie będzie miał kto. Odrodziła się wieśma, odrodziła się wieśma. Odrodziła się wieśma Rosja. Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie znajdziecie najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie.